Kochani, dzisiejszy odcinek mamy Kubrick Red, czyli Kubrick System One, Kubrick System Pro. Opowiemy Wam, czy tylko wersja jubileuszowa set, czy też będzie na sztuki, czy będzie można sobie skonfigurować po swojemu. O co chodzi z Kubrickiem Red, dlaczego ten surowiec, o co chodzi z tym surowcem, czym się różni Kubrick Red od Kubricka Czarnego. Zaczynamy. No to kochani, dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o tym, czy ma sens wprowadzanie jakby dwóch kolorów, ale to nie tylko kolory, podkreślamy, dwóch poziomów. Jakości, wytrzymałości. Tak. Przecież wielu z Was mówi, że mają Kubricka od lat i wytrzymuje. To po co im czerwony, tak? Tak. Ktoś mówi, słuchajcie, jak się dba o skrzynię, to nie ma mowy, to są, a szczególnie Kubrick, bo on jest gruby, solidny. Więc po co ten red, tak? Postaramy się jakby podyskutować z Wami w studio na ten temat. Opowiemy Wam w ogóle o czarnym Kubricku, skąd on się bierze, z jakiego materiału jest robiony, no i opowiemy Wam o czerwonym. O czerwonym skąd on się wziął? Jaka jest w ogóle idea? Jaka jest mój pomysł? Czekajcie, nie mam czapki. Mam czapkę. Przepraszam, jest czapeczka. Skąd się wzięła idea na czerwonego Kubricka? To co, Bartek? Czarny Kubrick? Czarny Kubrick to oczywiście recykling. To są tworzywa przetworzone, oczywiście odpowiednio klasyfikowane, my tutaj też to kontrolujemy, ażeby te parametry były wysokie, ale jest to tworzywo mimo wszystko pochodzące z recyklingu, nie tak stabilne jak oryginał. Tak. Słuchajcie, nie każdy o tym wie, my to bardzo często się tym chwalimy. U nas w zakładzie, a przy produkcji Kubricka Czarnego przetwarzamy 1 000 000 kilogramów miesięcznie recyklingu. Skąd się bierze recycling? Recycling to są wszystkie pudełka plastikowe, wszystkie opakowania, które na co dzień zużywamy. Nie wiem, szampony, ketchupy, co jeszcze, Piotr? Te zakrętki takie, które ludzie oddają. To zakrętki to oczywiste, ale to wszystkie, tak, płyny, pudełka po płynach do chłodnic, to wszystko, w co mamy zapakowane plastik, nasze rzeczy na co dzień, tak, są plastiku i to się po prostu zużywa, wyrzuca się do kosza, segregujemy to. Segregujemy, tak. Tak, to jest... Ja Ci powiem, bo wczoraj pakowałem, wywalałem śmieci, miałem 4 worki po miesiącu takich plastikowych rzeczy. Tak, i te worki trafiają na wysypiska śmieci, tam do sortowni najpierw. W tych sortowniach panie to wszystko sortują i plastik, który się nadaje do zawrócenia, nie idzie do naszej Matki Ziemi, tylko z powrotem do wtryskarki, najpierw do fabryki. Najpierw idzie do specjalnych miejsc, które się zajmują takimi rzeczami, czyli do recyklerów. Oni to wszystko oczywiście pukają i tak dalej, i zawracają, tak? Jeżeli tam są poliolefiny, czyli polipropylen, polietylen, w odpowiednich mieszankach, to jest robiony z tego regranulat. I z tego regranulatu robimy skrzynki Kubrick One. Czarne. Tak. I tutaj się warto pewnie nadmienić, że te skrzynki i tak charakteryzują się dużą wytrzymałością z racji na grubość ścianek, przemyślaną konstrukcję. Przecież wielu użytkowników pokazuje skrzynki z początków, czyli z roku 2017-2018, które dalej są w użyciu. Żebyście byli Państwo pewni, tak? Bo oczywiście może się pojawić taka myśl, że są to skrzynie słabsze. Otóż nie, mamy w fabryce specjalne maszyny, które badają na bieżąco tą udarność, tak? Nasi recyklerzy wiedzą, że muszą nam dostarczać ten recykling o odpowiedniej stabilności. I ten odpowiednich parametrach wytrzymałości, tak, ściśliwości i tak to dalej. się nazywa udarność, czyli odpowiedniej udarności. Ta udarność to oczywiście odporność na pęknięcia. I to jest, słuchajcie, bardzo ważne. Mamy specjalną maszynę. Ta maszyna polega na tym, że wtryskuje się z każdej partii takie listki. Te listki są łamane. Pod odpowiednią jest zegar, pod odpowiednią siłą i ten zegar nam pokazuje, jaka siła jest potrzebna, żeby ten listek złamać i to jest wskaźnik obiektywny naszej udarności. Tak. I teraz posłuchajcie, była sytuacja taka, że komuś pękły nóżki, komuś pękło z tyłu żeberko i tak dalej. I stwierdziliśmy, że są grupy zawodowe, które będą potrzebowały znacznie bardziej wytrzymałego materiału. Warto nadmienić, że
część tych elementów, która się łamie, to są elementy, które pełnią funkcję i rolę zderzaka, tak? Ochronną. Czyli taką, one tak? nie wpływają na żadne właściwości użytkowe, na wartościowość tego czy przeznaczenie tego produktu, mogą mieć znaczenie tylko estetyczne. Tak. Mamy takie elementy, jak tutaj mamy, słuchajcie, organizery M, tak? Mniejsze i M+. Popatrzcie to wygląda jak takie do chłodzenia w lodówkach, nie? Takie elementy. To generalnie do tego służy, czyli jak ja walnę czasem zupełnie przypadkowo w cokolwiek, to ewentualnie odłamie mi się to żeberko, ale korpus pozostanie cały. Przy czym wszystko jest w Kubricku zmultiplikowane, czyli tych żeberek jest więcej, jak mówię. Dalej funkcje są zachowane, bo te żebra, które pokazujesz, służą do tego, żeby odłożyć w pionowym położeniu. Wiecie Tak, co, no. powiem wam ciekawą historię, bo jesteśmy w Polsce przyzwyczajeni na przykład, że każda taka drobna stłuczka gdzieś, nie wiem, jakakolwiek, kojarzy się policja, protokół i pół dnia albo cały dzień na komisariacie, spisujemy i tak dalej. Tak, każdy drobiazg. Natomiast słuchajcie, byłem ostatnio na Sycylii i na Sycylii jest, słuchajcie, zupełnie inaczej. Tam po prostu oni sobie takimi starymi samochodami sobie pukają, bo jest mało miejsca i te zderzaki są po prostu takie... Pobijane, tak? Czyli jak cofam i usłyszę jakiś tam hałas, to znaczy, że powinienem przestać. Tak, siedzimy w knajpie i słuchajcie, nagle jest pum, no nie, ja mówię, rany boskie, zaraz będzie policja, będzie się działo. No nie, facet po prostu zobaczył, że jest to w ramach jakichś tam i po prostu zamknął drzwi i poszedł. I słuchajcie, ja się wtedy zacząłem zastanawiać, czy, jeżeli wszyscy uznamy, że to jest dobrze, to czy to nie ma sensu, że po prostu zamiast siedzieć pół godziny albo cały dzień gdzieś na komisariacie i spisywać coś, a za chwileczkę może w tym samym miejscu znowuż dojść do uszkodzenia, czy lepiej zaakceptować po prostu to, że mamy Taki trochę stan rzeczy i pobijane mieć zderzaki, trochę tak? luzu. Ale nie mówię wam o tym, żeby jakby obijać te nasze skrzynki, ale że po prostu czasami złamie się żeberko, tak, które jest na zewnątrz i ono po prostu dalej nasze wodoszczelność, pyłoszczelność chroni. Nie? Przede wszystkim chodzi o to, że też jest grupa zawodowa. Myślę, że generalnie większość wykonawców takich profesjonalnych no, pracuje pod dużą presją czasu, w niekorzystnych, nieprzyjaznych warunkach i stąd chyba się wziął pomysł, żeby zrobić ultra wytrzymałe skrzynki. Tak, słuchajcie, ja sobie wyobrażam, czasami jest tak, brygadówka, tak, 2 gości z przodu, 3 gości z tyłu i paka. Na pace jest betoniarka, resztki z płytek, worki cementu. No oni tacy umordowani to I wrzucają. oni to wrzucają na tą pakę, jeszcze mają 4 skrzynki. No to I oczywiście jeszcze nie- pomiędzy tym wszystkim, co się czasem przesuwa, muszą się znaleźć skrzynki. Tak, i wrzucają te skrzynki tam i po prostu potem na każdym zakręcie jest bum, 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 bum. No i potem jest po prostu, że coś tam pękło i Coś szefie, pękło. pękła skrzynka. O kurczę, pękła skrzynka, kiedy trzeba kupić nową. I słuchajcie, dla ludzi, którzy pracują w wyjątkowo kolizyjnych warunkach, stworzyliśmy Stworzyliśmy linię Red Ultra HD. Ultra HD. Czyli Ale nie, panowie, słuchajcie, bo my tu mówimy o tych skrzynkach, ale powiedzmy jedną rzecz, że jeśli chodzi o pokrywy, mam na myśli pokrywy organizerów, to one się przecież nie zmieniły. nic się nie zmieniło. To jest ten sam materiał, ta sama pokrywa. Bo tutaj tak? specjalnie nie było potrzeby żadnej zmiany. Te same dlatego, że to jest kubełki. poliwęglan. Co tak? nam On się jest super zmieniło? twardy. Korpus nam się zmienił. Znaczy korpusy i pokrywy w No skrzyniach. wszystko, co wcześniej było czarne, teraz jest czerwone. Jeszcze tak? tak? Okej. Po pierwsze, jest to taka wersja elegancka, czerwona, czyli ktoś chce po prostu kupić ją, żeby mieć troszeczkę inne, odróżnić się, ale też mówimy otwarcie, że jest to naprawdę bardzo Tutaj mocna. może kilka słów o parametrach, mianowicie jeśli byśmy wzięli te obiektywne wskaźniki, które wcześniej też już tutaj rozmawialiśmy odnośnie czarnego Kubricka, to tutaj są niewiarygodne możliwości, tak? Te skrzynie, ten materiał, ten czerwony surowiec, on jest 4 razy bardziej udarny od naszej najlepszej, topowej konkurencji. Nawet w temperaturach ekstremalnie niskich, czyli minus 15, minus 20 stopni, on ma lepsze właściwości, jeśli chodzi o pękanie, uderzenia, aniżeli większość konkurencji w normalnych temperaturach takich pokojowych. Także to jest coś, co na tych testach, które były pokazywane u naszych tutaj youtuberów, no nie jest żadnym efektem specjalnym, tak? Tak. Tylko to jest, chcieli je zniszczyć, a mieli duży problem z tym. Konkretnie,
mamy wszystkie elementy systemu One w kolorze czerwonym. Tak, czyli mamy tutaj karta 350. 350 we wszystkich pokrywach. Tutaj jeszcze nie mamy tego wszystkiego, ale decyzja już zapadła. To jest taki pierwszy zestaw promocyjny, który już w tym momencie znajdziecie szeroko w ofercie, zarówno na Allegro, jak i w sklepach internetowych. To jest zestaw 4-elementowy, jest kart, który jest dobrze znany. Jest 350, warto wspomnieć, w wersji Technik, bo staraliśmy się tak to skombinować, ten zestaw. Ale Bartek, ona jest w tej chwili już dostępna, ale dzisiaj poszła decyzja, Że wszystko w że standardowej wszystko, ofercie, czyli 350 Profi i tak dalej, będzie również w wersji Red, tak. nie? To jest zestaw jubileuszowy, startowy, natomiast odbiór od naszych klientów, od naszych dystrybutorów tego systemu jest tak pozytywny, że to będzie po prostu osobna klasa w kubiku. LK Red już jest, tak? Mamy MK, MK i MK Plus. MK i MK Plus, Czyli mamy tak? kompletny zestaw, tak? No i teraz słuchajcie, jeżeli chcemy sobie skompletować na przykład czerwonego z czerwonym, to mamy system Pro, z którym robimy identycznie, czyli... Mamy dostępne w systemie Pro również wszystkie elementy, za wyjątkiem toolcase'a w kolorze czerwonym. w kolorze czerwonym. Czyli tego najtańszego w systemie Pro pojemnika na wiertarkę nie robimy w kolorze czerwonym, bo uznaliśmy, że to jest produkt budżetowy. Ale tak? mamy... I zmiana koloru niewiele zmieni, ale mamy techniczny adekwatną case'a. alternatywę. Ale patrzcie, to na pewno fajnie wygląda. Tak. To mi się podoba, patrzcie. Czarna tacka, uszczelka taka grafitowa, czarna. Tak. Tona. I słuchajcie, co ważne, Tomek, zrób zbliżenie. One mają inną rączkę. Pokaż, Tomek, zwykłą rączkę. Słuchajcie, mają inną rączkę. Zrobiliśmy bardziej ergonomiczną rączkę, żeby się dobrze trzymała w łapie. Ta stara też była niezła. Zobaczcie, Tomek, pokaż tą starą. Tak? Ale ta jest po prostu Ta będzie bardziej lepsza. ergonomiczna, tak? Więc tu jest zmiana w rączce, w tej czerwonej wersji. Zmiana jest w wytrzymałości i w kolorze. Mieliśmy ją zrobić też z czarną pokrywą, ale stwierdziliśmy, że co czarne niech będzie z recyklingu, żeby to była jasna informacja dla klienta, a co czerwone niech będzie z tego ultra wytrzymałego. Drodzy Państwo, wydaje się, że te skrzynki mają naprawdę szansę na to, żeby wygrać konkurs piękności, bo ten kolor wyjątkowo wygląda dobrze, zarówno w takim świetle, ale też dziennym. Ale w dziennym wygląda super, nie? Świetnie, on naprawdę jest widoczny, to też jest kwestia taka, Z daleka że widać, że to są, to jest moja skrzynka. naprawdę nowy design i myślę, że Ale cymesik. ty to zapiąłeś, a ja chciałem tutaj jedną rzecz jeszcze pokazać, bo ona mi się akurat bardzo podoba. To jest zwykły toolbox. Patrzcie, jak to fajnie w środku wygląda. Mamy tackę i mamy te ciemne przegródki. I tutaj w tym wypadku, jeśli chodzi o czerwonego toolboxa, znacznie łatwiej jest trafić sobie tą przegródką w te żeberka. Wiecie, co jeszcze było? Że w jasnej skrzynce czasami ciemne rzeczy łatwiej znaleźć, nie? Tak, tak. Był taki komentarz. To jest tak. ewidentnie dobrze z kontrastem, także te skrzynki są z wielu powodów wygodniejsze. Będą te skrzynki droższe. Musicie sobie przeliczyć, czy Wam się opłaca, w jaki sposób użytkujecie skrzynki. Jeżeli szanujecie skrzynki, macie na przykład w samochodzie je przyłapane do tego i one nie ganiają i tak dalej, to czerwony w ogóle nie jest potrzebny. Generalnie jakość czarnego Kubricka zachowujemy, tak? Tak. Dla ludzi, którzy chcą czegoś ekstra, myślę, że za rozsądne pieniądze, bo nie mówimy tutaj o sytuacji jakiejś aberracyjnej, otrzymują produkt topowy, jeśli chodzi o właściwości użytkowe i myślę, że to jest warte rozważenia, czy warto dopłacić, tak? Tak. Także kochani, co? I poza tym, na sam koniec ja tylko powiem, bo ja sobie widzę u mnie w Ale moim wiecie co? warsztacie... tylko Dawaj, co widzisz? No? Dwie skrzynie, bo ja mam dużo tego Kubricka czarnego, ale wyobrażam sobie, że mam szczególnie narzędzia, na których tam mi bardzo wrażliwe, zależy, cenne. tak? I mam tylko w tych dwóch skrzyniach i od razu wiem, gdzie to jest. Nie muszę tego opisywać. Mamy adapter. Piotruś, byłbyś uprzejmy mi położyć troszeczkę... Co położyć? Organizerki? Nie, może z technicianem, co? Żeby, dobra. żeby zasymulować, jeżeli ktoś chce... jeżeli od ktoś techniciana. chce... Od technicznie. Dobra, i technician Bartuś, pomóż. Gdzie może ktoś sobie zrobić taką piękną wieżyczkę. Tak, na dole Kubrick One, potem gustowna przekładka i Kubrick Pro. Popatrzcie, to Kubrick wszystko Pro. się trzyma kupy, stabilnie jeździ. A to chyba tylko dopiero początek nowości. Tak. I o nich
To dopiero początek nowości. Mamy w tej chwili już nagrany odcinek z nowościami, które pokażemy Wam w następnym albo w jednym z kolejnych odcinków w naszym studio. No, będzie się działo i najważniejsze, że w dość szybkim czasie przeszliśmy od wydruków do gotowych produktów, które już w tym momencie wjeżdżają do sprzedaży. Tak, oglądajcie Allegro. Na Allegro już jest dużo tych rzeczy, ale o tym wszystkim powiemy. Ale przede wszystkim oglądajcie nas w piątki w Kubrick Studio. Kubrick Studio, subskrybujcie nas, będziemy Wam takie shorty w tej chwili puszczać, będziemy Wam zajawki puszczać, będziemy Was zapraszać do różnych ciekawych projektów. Kochani, tyle. Kubrick Red wchodzi na rynek w całej okazałości. System One na sztuki, System Pro na sztuki, oprócz Tool Case'a. Zapraszamy. Puk, puk, kochani, powiedzcie nam jeszcze, jakie testy chcielibyście, żebyśmy przeprowadzili z Kubrickiem Red, żebyście mieli pewność, że to ma sens.